Witam wszystkich. Chciałbym dzisiaj Wam poopowiadać o tym ciągniczku Arbos 3055, ponieważ w momencie, gdy go kupowałem, nie było żadnej opinii na internecie takiej, oprócz tej takiej sprzedażowej, tak typowo gdzieś tam pokazywanej przez korbanków, żeby ktoś tam poopowiadał na temat tego ciągnika, tak. Ciągnik za swoją cenę, około tam 100 000, niespełna 100 000, oferuje całkiem niezłe wyposażenie, bo mamy w standardzie przednie obciążniki, ogubienie z przodu mamy 280, z tyłu mamy 380. Ciągnik jest prawie że w pełni mechaniczny, poza kilkoma szczegółami drobnymi, tak, które znajdują się tutaj. Mamy elektrohydraulicznie załączany tylny WOM i elektrohydraulicznie mamy załączany przedni napęd, tak. Poza tym jest w kabinie znajduje nam się jeszcze włącznik od Koguta, spryskiwacz szyby przedniej, wycieraczka szyby przedniej, dwa wyjścia hydrauliki też również są w standardzie, światła robocze, no wiadomo, światła do jazdy, podnośnik mamy regulację pozycyjną, siłową i mieszaną, skrzynię mamy 4 biegi plus 3 zakresy, wszystko jest na pełnym rewersie. Co by tu jeszcze? Dwie prędkości WOM-u mamy zmieniane, fajnie pod ręką są. Rewers tutaj mamy w tym miejscu, też w miarę to wszystko płynnie sobie chodzi, bez jakichś tam problemów. Ciągniczek ma na chwilę obecną przejeżdżone w okolicach gdzieś tam chyba 70 godzin, może niespełna 70. Może niespełna 70, zobaczymy ile on tam pokaże. 65,7, czyli niespełna 70. W ciągniku dostajemy w wyposażeniu standardowym klimatyzację. Taki zwykły, prosty, najprostszy panel klimatyzacji jest. No wiadomo, roleta tutaj przednia, lustereczka. W kabinie jest całkiem fajnie, bo jest dosyć dużo miejsca. Pomimo swoich gabarytów ciągnik jest naprawdę mały, bardzo mały bym powiedział, jak na 50 koni. Tutaj porównując gdzieś tam konkurencję w momencie poszukiwań, tak, no to raz, że zapora cenowa była nie do przeskoczenia, no bo tam najtańszy model, jaki udało mi się znaleźć, czy to Deutschfahra, czy no Deutschfahra, bo tutaj głównie Deutschfahr konkurował z nim, no to Deutschfahr wychodził chyba, jak dobrze pamiętam, Golas zwykły bez klimy 107 netto. No i wraz nie byliśmy w stanie uzyskać takiego rozstawu, jakbyśmy chcieli, bo bardzo ważnym dla nas parametrem był rozstaw kół, tak, bo rozstaw kół musiał się zawierać do 170 cm, ponieważ tak mamy nasadzone już uprawy truskawek, no i niestety 1,5 hektara uprawy nie będę likwidował dlatego, że zmieniam ciągnik, tak. Jesteśmy już po pierwszym przeglądzie, po 50 godzinach. Tutaj naprawdę serwis od firmy Korbanek, trzeba pochylić czoła i powiedzieć, że na wysokim poziomie stoi jakość obsługi, no bo zadzwoniłem w piątek gdzieś tam w okolicach godziny 10, no i w poniedziałek rano już serwisant był na miejscu. Wszystko, że tak powiem, co było do zrobienia, to zrobił, nawet tam więcej, bo jakieś tam delikatne uwagi co do regulacji kolumny kierownicy były, że dosyć ciężko to chodziło wszystko. To usunął i co jeszcze? No i przede wszystkim nie szczędził wiedzy na jego temat, tak? No bo o co nie zapytaliśmy, jakiekolwiek wątpliwości nie były, czy tak można, czy tak nie można, odnośnie obsługi oczywiście, tak? Obsługi poszczególnych tam podzespołów. Wszystko nam powiedział, dodatkowo do tego jeszcze nam pokazał no takie pewne niedociągnięcie, które, że tak powiem, akcja serwisowa właśnie teraz była, w sumie chyba cały czas jest. No i tam przy hydraulice to niedociągnięcie jest usuwane na bieżąco, tak, we wszystkich maszynach. Ale to za to, że tak powiem, konsument, odbiorca bezpośredni za to nie płaci.
W ciągniczku dostaliśmy do pierwszego wyposażenia jeszcze komplet filtrów, wszystkich filtrów na wymianę, łącznie z hydrauliką, z silnikiem, ze wszystkim. No i co? No i tutaj na tym tyle chciałbym się skupić, no bo ten tył tutaj naprawdę fajnie, masywnie jest zrobiony. Nie ma tu żadnego badziewia. Tu nawet sobie pozwoliłem w którymś momencie mierzyć w Maseju 3060. Tutaj gdzieś te elementy odciągów bocznych, czy tutaj właśnie gdzieś tam przy zaczepie. No i wszystko, że tak powiem, przemawia na plus dla Arbosa, no bo Arbos tutaj te elementy, te mocowanie tutaj ma o 2-3 mm grubsze, aniżeli to jest w Maseju. Zaczep tutaj ma tak samo, ten suwliwy, czy ten tutaj samo ucho na końcu nawet ma grubsze niż MF, a tutaj wszystko jest to samo co w MF-ie. Tutaj na duży plus zasługuje regulacja tego ramienia bocznego, no bo zwykłe, proste, bez żadnych przekładni, bez niczego, nie ma co tutaj się zepsuć, tak? No nie ma, no jak stanie, to wystarczy to jakimś odrdzewiaczem psiknąć i wszystko nam ponownie będzie chodziło i zasuwało dalej motogodziny. W ciągniczku jest prosty 4-cylindrowy silnik. Prosty 4-cylindrowy silnik bez żadnych common railów, na zwykłej pompie, zwykła pompa mechaniczna. Tutaj mamy sprężarkę od klimatyzacji. No wiadomo, nie ma co ukrywać, tak, że jest to gdzieś jakiś produkt nie wiadomo skąd, no bo wszystko jest napisane, tak, ale przynajmniej tutaj nam nie wmawiają, że ciągnik jest nie wiadomo skąd, nie wiadomo jakiego producenta, bo nie ma co się oszukiwać. Większość producentów bazuje na częściach gdzieś tam ze wschodu, tak. No tutaj mamy pakiet chłodnic. Mamy tutaj. Mamy chłodnicę wody. Wszystko fajnie, tak w miarę dostępnie. Tutaj jakieś tam kratki do czyszczenia są. Jedna, druga. Filtr mamy suchy. Tutaj mamy wskaźnik zabrudzenia. Co by jeszcze? No tu o tym powiedzieć. Fajna sprawa, bo hebel, nie trzeba tam gdzieś tam masy zdejmować, jakby coś tam trzeba było, tak jak teraz na przykład kombajn tam jest spawany. No to nie trzeba nic zdejmować, tak? W wyposażeniu standardowym mamy również obciążniki przednie komplet, no i obciążniki tył. Tutaj dla konstruktorów duży plusem jest zamontowanie tej anteny, bo jest fajnie zamontowana tutaj właśnie za słupkiem. A może się uda? Uda się pokazać. Ona jest tak wkomponowana tutaj, że jej w ogóle nie widać. Nie ma co się martwić, że gdzieś tam w krzakach ją urwiemy. No bo jej nie urwiemy, tak? Nie da się, po prostu się nie da. Co by tu jeszcze o nim poopowiadać? A tutaj taki mały patencik, jak to zwykle, pomysłowy Dobromir do wysypu do Anny. No tutaj z racji tego, że mamy dwie pary, mogliśmy sobie pozwolić na to, że wysyp już jest na hydraulice, no bo tutaj była obawa, że jak ten drut od kombajnu od wysypu tutaj wystawał, no to że nam tu któregoś pięknego dnia wejdzie w szybę. No i będzie ząg, bo taka szyba 1000 parę złotych kosztuje. No dobra, co by tu jeszcze? Wszystko jest fajnie na wierzchu umiejscowione. Wszystkie filtry, które tutaj gdzieś tam mogą w jakiś sposób być uszkodzone, wszystko jest osłonięte osłonami, nic tu nam się nie uszkodzi. Nie wiem, czy mówiłem, w standardzie dostajemy sprężarkę, tu mamy butlę, wystarczy tylko, jak dobrze pamiętam, zawór siły hamowania założyć, wyjścia i pompki na pedały i mamy instalację do przyczepy do hamulców. Co by jeszcze? No cóż, chyba z rzeczy takich najciekawszych, takich, że tak powiem, na plus tego ciągnika, to chyba tyle. No w sumie jeszcze nie tyle. Wszędzie mamy metal. Nie ma żadnego badziewia, tak? Nie ma żadnego plastiku. No wszystko jest naprawdę konkretnie zrobione. Jak na Chiny, no to Chiny się postarały, naprawdę trzeba powiedzieć. Światło mamy tutaj, lampa tylna zespolona LED jest. Górne halogeny są zwykłe na żarówkach. Niestety tutaj producent się nie pokusił, no ale to nie jest
Fendt, czy Massey, czy coś innego, gdzie tam bledy są, ale to tam chyba też są za dopłatą. No ciągnik w takiej wersji, jak tutaj stoi u nas na placu, no to na chwilę obecną on kosztuje chyba niecałe 100 000. Pytanie się pojawia na pewno, które nurtuje wszystkich, czy drugi raz bym kupił tą maszynę. Tak, kupiłbym drugi raz tą maszynę, ponieważ w dzisiejszych czasach trzeba liczyć koszty, tak? Trzeba liczyć koszty, no i te koszty może nie tak, może małego gospodarstwa, takiego jak my sobie tam robimy, gdzieś tam powiedzmy do tych 15-20 hektarów, nie jest stać na ciągnik za 300 000. No, czy tam nawet tak jak Deutschfar, tam 150, ale czy ten Deutschfar wytrzyma 1,5 raza dłużej niż ten? Wątpię. Tutaj w okolicy jest też bardzo podobny, w sumie bardzo podobny. 10 lat temu była taka marka jak Prokmar, tak? No i rozwiązania, jakie są tu, a są tam, to jest wszystko, kurde, że tak powiem, zerżnięte. Zerżnięte jedno w drugie, tak? Fotel mamy mechaniczny, Gramera, blokada mechanizmu różnicowego mechaniczna. Tam jakiś zegarek mamy, data, godzina. O, szyberdach jeszcze mamy tutaj na górze. Zapomniałem o szyberdachu powiedzieć. No w standardzie jakieś tam radyjko dostajemy, zwykłe, takie najtańsze. Ale w sumie co tutaj więcej nam jest potrzebne. Sorry za syf, ale właśnie przed chwilą zjechaliśmy z pola i jakoś nie było czasu. Na pewno każdy się zastanawia, spalanie, tak? Spalanie ciągnika. No właśnie jest robiony test. Ciągnik pracował chyba 8 czy 9 godzin w kombajnie Anna. I jakiś tam delikatny dojazd do pola. No we wlewie nie widać już w sitku, czyli gdzieś tam niżej jest. Później sobie sprawdzimy. Godziny są spisane, znaczy nie tyle spisane, co zdjęcie jest zrobione. No i zobaczymy sobie, ile on tak naprawdę pali, jak to wychodzi. Oczywiście ciągnik cały czas na klimatyzacji pracował, żeby nie było jakiegoś tam zafałszowania, że coś nam tam, nie wiem, możemy dołożyć jeszcze tego spalania. Nie. Przy takim obciążeniu normalnym, jak być powinno, wszystko hulało. Na pewno gdzieś tam ktoś sobie pomyśli, a zapłacili mu, dali mu rabat, dali mu pewnie jakąś wymianę czegoś i mówi to, co mu każą. Nie. Nagrywam to dla Was, po to, żebyście wiedzieli, że to naprawdę maszyna jest prosta, tak? Maszyna jest prosta i gdybym stał przed dylematem zakupowym, przed wyborem, czy mam kupić ją drugi raz, na pewno bym drugi raz ją kupił, tak? I tu nie można powiedzieć. Na bieżąco będę starał się coś tam dogrywać na temat tego ciągnika, jak on tam pracuje. No na pewno tutaj niepokoi mnie, to już z serwisantem rozmawiałem na ten temat, niepokoi mnie to, że gdzieś tam jakoś bardzo mocno kopci, tak? No ale to też nie ma co się dziwić, że on kopci, no bo tutaj nie mamy DPF-a, nie mamy instalacji dozującej AdBlue. To jest zwykły ciągnik, tak? Następca 60, następca, nie wiem, 30, te mniejsze modele, czy jakiegoś Zetora, tylko że po prostu no, gdzieś tam pokolenie dalej, tak? Pokolenie dalej do przodu. Ostatni taki rzut i będziemy kończyć. W następnych odcinkach gdzieś tam będę pokazywał, dogrywał, opowiem Wam jeszcze, co mnie w tym ciągniku denerwuje. No, jakieś tam delikatne mankamenty są, nie? No bo wszystko super, pięknie, ładnie nie może być, tak? Nawet gdzieś tam w maszynie za 200 czy 300 000 na pewno też jest coś, co by nas tam drażniło, denerwowało. Także mówię, zapraszam na następne filmiki, obserwować. Będę się starał tam systematycznie, nie wiem, raz w miesiącu, jak ciągnik popracuje, coś tam dogrywać. Dziękuję, pozdrawiam.